Takie mamy domostwo, nic nadzwyczajnego. W sumie to nie powinniśmy tego mieć, tylko coś normalnego. W sumie mieliśmy dom, gdzie były łóżka, to znowu były dwa, ale była sofa. Ale nie w tym rzecz. Jest fajny widok z gór, na góry. Miejsce fajne, ale zobaczcie, jest godzina po 8 już grubo. A to, kurde, to są chmury. A co to? Czekajcie. A co to oznacza? To oznacza tyle, że jest zimno. W tej chwili jest 16 stopni i lodówka. Wszystkie ciuchy, które mam na wierzchu, są na 35 stopni. W związku z czym odwrotność nastąpiła, jest zupełnie inny klimat górski dzisiaj i to będzie po prostu będzie zimna jak cholera, chyba. Ale możemy wjechać do ciepłego i zaraz muszę to sprawdzić, no bo zupełnie inne ciuchy i tego się nie da połączyć. No właśnie, a tymczasem Łukasz już się zebrał na motocykl i zjeżdża na dół na śniadanie, bo stwierdził, że ponieważ będzie siedział prawdopodobnie tam trochę dłużej, bo chce jeszcze coś poszperać w internetach, więc jedzie tam na dół, bo na dole jest knajpa, w której wczoraj żarliśmy obiad. A my tymczasem z Pawłem zbieramy się powolutku i przeczekujemy, aż co się stanie, aż pogoda się trochę poprawi. No i właśnie tak się dzieje. No ale nie zmienia to faktu, że jest raczej chłodno. Tak czy siak, mówiłem wam o tym, że ten pokój, który mieliśmy, był nie tym, który mieliśmy mieć, bo były przekręty na bookingu. Za sekundę wam o tym powiem. No i dobrze to wyszło, elegancko. Paweł odpalił, ja odpalam, Łukasz na śniadaniu i jedziemy. No i wracamy do przekrętów na bookingu, jakie tutaj robią. No więc słuchajcie, tutaj w tym miejscu jest mniej więcej z 10 domów albo i więcej do wynajęcia dla turystów, a tymczasem na booking wystawia się jeden. No i ten jeden jest gdzieś tutaj po prawej stronie w dolinie, zaraz go będzie widać, drogę, którą do niego wjeżdżaliśmy wcześniej. O, tutaj gdzieś była po prawej stronie, o, i ten był wystawiony na booking, potem tam zajeżdżasz, a oni przestają odbierać telefony, ale odpisują na maile, o, że tu jakaś pomyłka, bo ktoś wystawił, znajomy wystawił, ale my przepraszamy, bo to pomyłka, ten jest zajęty, ale mamy dla ciebie inny, tylko musisz skasować to na bookingu. No więc kasujesz swój booking i oni ci dają coś zupełnie innego. Oczywiście już nie płacąc prowizji na bookingu, bo skasowałeś, skancelowałeś to. Na tym polega przekręt. Teraz tak, panowie dobrze wyglądają, bo się odchudzali i jedzą tak, a ja się nie odchudzałem i mam tak. No więc niestety musiałem jeść mniej. A tymczasem Paweł odpalał VN-a z góreczki. No nic, jedziemy, wszystko już gra, pogoda się poprawia, zrobiło się cieplej, więc gonimy w stronę parku Durmitor. Tymczasem jednak postój pod spożywczakiem, okupujemy wodę, napoje i takie tam niezbędne pierdoły. Ale teraz już rura. Tak w ogóle mówiłem wam, że jedziemy do Parku Narodowego Durmitor, ale jakby ktoś nie wiedział, to wciąż jesteśmy w Czarnogórze, czyli po angielsku Montenegro, czy w sumie po polsku też trochę Montenegro, ale tak poza tym to Czarnogóra. A teraz już skręciliśmy prosto do Durmitoru, a koń jaki jest, to każdy widzi, więc gonimy dalej. No i co, moi drodzy, tu zaczyna się zabawa, w związku z czym zamykam się już i po prostu sobie popatrzcie. Widoki, powiem wam szczerze, zwalały z nóg, niezłej jakości asfalt, wąziutka droga, no ale do tego też jesteśmy przyzwyczajeni już w Wielkiej Brytanii. Przypomina to odrobinę Applecross w Szkocji, tyle że trochę lepsza pogoda.
Tak generalnie. No i coś mi się też wydaje, że szczyty chyba trochę wyższe. No ale nic. Serio, widoki bardzo przypominały przełęcz Applecross Szkocji. Jeśli jej nie widzieliście, to zerknijcie, seria filmów o Szkocji na moim kanale. Z tym, że tutaj nie było tych serpentyn kończących, które dojeżdżały do szczytu przełęczy, ale serpentyny tu zaczynały się później. Mniejsza jednak z tym, zatrzymaliśmy się na stopa, oczywiście trzeba było zrobić fotkę, a może nawet sfilmować jakiś ładny motocykl. Łukasz zrobił jeszcze nawrotkę, bo stwierdził, że zrobi sobie jeszcze zdjęcie na szczycie przełęczy, a my z Pawłem po krótkim filmowaniu ruszyliśmy Takie w dół. piękne miejsce, a tu rowerzyści takie biedne. Ale nikt im nie mówił, że nie mogą silników zakładać. Sami są sobie winni. Tak jest. Juj. Tu idzie droga, patrzcie. No i tak, tu było parę fajnych ostrych zakręcików, parę serpentynek i w ogóle, no piękna droga, naprawdę. Były też wilki jakieś. Na szczęście nie było deszczu. The road is dust, my boots are worn. 1,000 miles since I was born. Each mile a whisper, a story untold. The night feels heavy. Pięknie, co? Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, a ja do tego stopnia, że postanowiłem sobie nawet zjechać z drogi głównej i trochę pofilmować przejeżdżających dziwaków na motorach. No bo kto by tu normalny przyjeżdżał? Muszą być dziwaki. A light that won't break. Tam jest gdzieś droga. I call to the Cyk. stars, I zobaczcie na to. but they don't reply. Miles between us, under the same sky. Piękne miejsce, ale nie można tak stać w nieskończoność, zwłaszcza, że się wszyscy porozjeżdżaliśmy. Łukasz wciąż gdzieś u góry robił zdjęcia, Paweł pechał dalej, ja po środku. No i tak, trzeba się było jakoś zgrać. Muszę jechać tu. A, to wcale nie takie proste. Dobra. Bo tu jest rów, nie widać. The wind sings secrets through the trees, a language of longing in the breeze. I count the steps, I count the days, but the distance won't fade, it just stays. Every shadow feels like home. No zobaczcie, tu pokazuje, że jest jakiś camping. Myślę, że byłoby całkiem fajnie tu zostać na noc. No ale nie tym razem, nie tym razem. Może kolejnym razem się uda? Kto wie, będzie pretekst. They stretch and they bend, a line that won't break, but it may never end. I call to the stars, but they don't reply. Miles
Pięknie się tu jeździło po tych zakrętach. Jak mówiłem, asfalt naprawdę fest, ale trzeba było uważać, bo czasami pojawiał się piach. Tak czy inaczej, dogoniłem Pawła, no i czekamy teraz na Łukasza. Ale spójrzcie, jakie tu są widoki. A pana tego. Po co ci na motorach tu przyjeżdżają, tylko hałasują niepotrzebnie. Nie wiadomo po co to jedzie. Carry the sands of the earth on my skin. A compass that spins but won't let me in. The moon's a lantern, the road is a hymn. I chase it all, but the light's growing dim. Jedzie sobie piękne widoki, aż tu nagle jacyś dwaj stoją, niszczą przyrodę. Wszystko zniszczą. Nawet kamerkę. Bo se stoją królewicza. I tak oto we wspaniałych nastrojach kontynuujemy naszą jazdę po tej pięknej, naprawdę pięknej przełęczy. Zaraz pójdziesz, trucicielu. Ślepo ciemno, nie masz celu. No i co, sami przyznacie, zakręciki, widoki? Mega. Powiem wam szczerze, dla nas była petarda, byliśmy pod mega wrażeniem. W ogóle Czarnogóra, nie zawaham się tego słowa użyć, raj motocyklowy. Tak jest, petarda. I tak mijał nam kilometr za kilometrem, a widoki wcale nie robiły się gorsze. Wprost przeciwnie. Droga, więc ucieka. Siadaj W sumie tak szczerze powiedziawszy, to co wyjeżdżaliśmy zza zakrętu, to za kolejnym pojawiały się kolejne ciekawe rzeczy. Wiem, to niby dość oczywiste w górach, zwłaszcza na takiej przełęczy, ale tutaj, no była to jedna z lepszych przełęczy, po której jechałem, szczerze. Banda dzika, banda wściekła. Skurwysyny i zwierzęta. Dla was noga, dla was ręka. No ale powolutku nasza droga przez Durmitor się kończyła. Zatem co? Pora na stopa i ostatnią pamiątkową Sweetfocie. No i może nawet puścimy jakiegoś drona czy coś. No bo wcześniej się nie dało. Za duży ruch, za duży wiatr i takie tam. Zdjęcie zrobione, ale pora spadać. Kurde, jak złoto ten film jeździł. Passat, wóz do przewozu siana. Można by powiedzieć, nawet nadaje się doskonale do przewiezienia gnoju również, lecz akurat tym razem wiózł sianko.
Ale wiadomo, co Passerati, to Passerati, zwłaszcza w TDI-ku. A teraz jak myśleliście już, że wyjeżdżamy na płaskie, to patrzcie na to. A graweczka w tunelu. Dobra rzecz. Kurwa, jeżdżą i jeżdżą tymi autami. Człowiek spokojnie filmować przez nich nie może. Jeździliby motorami i byłoby elegancko. Piotrek i Szach. Kurde. No co z tym konserwatorem zieleni? Nic chłop nie pracuje. O, skrzyżowanie. O, to dopiero coś. Tam agrafka. I mostem. Niezłe, co? Przyznacie. I ten widok z tym samotnym jeźdźcem na moście. Genialne. Prawie. To taki wiecie, lażnokowacz. Tyle, że w wersji dla ubogich. Old helmet hair and heavy eyelids, chain squeaks every time we roll. Gas receipts like little trophies stuffed into your leather heart and soul. This long road's got us, bones aching, eyes burning, still we ride. Every bend another bright surprise, endless asphalt sky. We're worn down, but we're so A tu nad tym sztucznym jeziorem, czy tam rozlewiskiem też pięknie. Tyle, że czasem nic nie było widać, bo tunel za tunelem. knuckles white on the bars at midnight. Oh yeah, headlights carving tunnels through the dark. We say No i co powiecie, bo naszym zdaniem Czarnogóra miażdżyła. W każdym sensie. this long road's got us, bones aching, eyes burning, still we ride. Every bend another bright surprise, endless asphalt sky. We're worn down, but we're so alive. Every turn a brand new life on this long, long, long ride, long ride. Kick stands down, but the ground I tak tu sobie jechaliśmy, aż tu nagle cyk i taki mostek. Ale najważniejsze jest to, co było za mostkiem. I tak oto wjeżdżam do Bośni i Hercegowiny. A dlaczego mówię wjeżdżam? Bo było trochę korka przed granicą, ja się wypchałem na chama, a chłopaki czekali w ruchu. No i są nieco z tyłu, a potem spieszyło mi się stanąć gdzieś na jedynkę. Dużo. Jaja. Dobra, jedziemy? No ale jak widzicie, Paweł z Łukaszem też już wjechali do Bośni i Hercegowiny i rzeczywiście mają jaja. Jak perety. No ale do rzeczy. Drogi zrobiły się ciulowe, chłopaki są ciutkę za mną, parę kilometrów dosłownie. Ja postanowiłem jechać tam, gdzie się będę mógł zatrzymać na, no wiecie na co. Na odsadzanie kartofelków, tak też uczyniłem, zrobiłem co trzeba, poczekałem chwilę, no ale słońce paliło okrutnie, a cienia nigdzie nie było, znaczy w miejscach, w których się dało zatrzymać. W związku z czym stwierdziłem, jadę dalej, bo i tak za chwilę trzeba zatankować, najbliższa stacja jest za parę kilometrów, no więc dojadę tam i tam na spokojnie zaczekam. Więc jestem i czekam. eyes are heavy, heads are nodding. Tak po prawdzie, to długo nie czekałem, chłopaki dojechali i ruszyliśmy razem wspólnie. No i teraz taka ciekawostka. Moje brytyjskie ubezpieczenie pokrywało właściwie wszystkie kraje poza Gruzją, ale Bośni i Hercegowiny nie. No więc na granicy pytam celnika, panie, gdzie tu można wykupić ubezpieczenie? A gość mi mówi, no tu nie można, tam gdzieś w Budzie, jakieś przed granicą coś można było. Mówię, no już jestem, kurde, korek pokonałem, nie będę się cofał, a tutaj, gdzie na granicy można? Gościu mówi, no nie można.
Może później za chwilę można. Tam się pan spyta policjantów. Dobra, podjeżdżam do policjantów, pytam się policjantów, a policjanci mówią, tu nie trzeba, jedź pan. No i pojechałem, myśląc, może dojadę do większej miejscowości i tam kupię. I teraz okazało się, że Łukasz przejeżdżający dosłownie 5 minut po mnie miał dokładnie identyczną sytuację, więc obaj nie mamy ubezpieczenia. Tymczasem Paweł dzięki PZU ma to ubezpieczenie, więc jedziemy trochę na dzikusa. Jak widać, to jest dziki Harley, który wygląda jakby się troszeczkę zmęczył. No ale nic, robimy przerwę. A silent scream. Dwóch białych rycerzy, jeden trochę szary. Drugi bielszy, ale to nic. No i jesteśmy w Bośni, w jakiejś knajpie zajechaliśmy gorąco, ale przyjemnie. Nie jest taki gorąc, tylko przyjemny. I sobie po małym piwku i jedziemy dalej. No, także historia ubezpieczeniowa, ciąg dalszy. Oczywiście nie mamy go i mieć nie będziemy, więc... Ale ile tam, 120 coś do Mostaru, potem już nic nie ma i chrzanić zatem to. No, dobra, to nara. No i teraz tak, ruszamy dalej. Tak jak wam powiedziałem, jedziemy do Mostaru. Zaraz za Mostarem opuszczamy Bośnię, więc w zasadzie przez całą Bośnię mamy do przejechania 200 km, to wszystko. Więc nie będziemy już poszukiwać tych ubezpieczalni gdzieś po miastach. Jedziemy ostrożnie, przejeżdżamy cichutko, nie robiąc siary i za chwilę stąd wyjedziemy. A dalej będziemy już mieli ubezpieczenie normalne. Taki jest przynajmniej plan. Wiem, trochę bez sensu, fajnie byłoby je mieć, no ale cóż, skoro bośniaccy gliniarze nie wymagali tego od nas, to co my się mamy przejmować? Takie życie. A tymczasem zobaczcie, jak tu się zrobiło ładnie. Sun up in the mirror, bugs mid-visor, coffee breath. We're laughing at the mileage, counting times we already forget. Shoulders ache, knuckles stiff, wind keeps tugging at my sleeve. Every curve another gift, I never knew I'd hate to leave. Endless ribbon road, keep rolling. Pięknie. Góry, elektrownie atomowe, no różne inne instytucje, dzika zwierzyna i takie tam. A generalnie zrobiło się tu tak dosyć pustawo, bo każdy dom prawie, który mijaliśmy, miał ślady po kulach i był jakby z lekka przynajmniej opuszczony. Fuel stop in a one-sign village, your dog sleeping by the pump. Kids all waving at the helmets like we're heroes climbing out of rust. A właśnie, mówiłem o dzikiej zwierzynie. Tu zobaczcie, krowy leśne, ale to jeszcze nie koniec. Summer rock, breath fogs up inside my visor. I don't even want the ride to stop. Endless ribbon road, keep rolling, dust No i właśnie, jakie są nasze pierwsze wrażenia z Bośni i Hercegowiny? Drogi znacząco gorsze niż w Czarnogórze, ale wciąż przyjemne. Widoki, jest tu ładnie, bardzo sympatycznie, mniej ruchu, mniej samochodów, trochę mniej cywilizacji, trochę mniej europejsko, ale wciąż bardzo ładnie. Przede wszystkim jednak pusto, brak aut i jechało się fenomenalnie. No dobra, no nie zawsze. Koń. Droga na Ostrołękę, prawda? O, powiedzmy. A teraz nie dziwcie się, czemu tu stoimy i czemu w takiej dziwnej formacji. Po prostu zatrzymaliśmy się w pierwszym lepszym miejscu i czekamy na Łukasza, który gdzieś poszedł do lasu i gdzieś nam zniknął. Nie wiadomo po co poszedł, kto wie, może to była jedyneczka, a może nie. Ale już jesteśmy w komplecie i jedziemy dalej. W centrum czegoś. Coś tam Borshima za swobodę. No to pomnik walki za swobodę na pewno. Taka ciekawostka, że bankomat chcieliśmy wypłacić po raz kolejny 5 euro prowizji, nieważne co wypłacasz. Zupełnie bez sensu, więc nie wypłacamy, ale gotówka nam się kończy jakkolwiek. Łukasz sprawdza drugi i zobaczymy co tam dają.
No ale niestety okazało się, że każdy jeden bankomat w Bośni pobiera sobie te radosne 5 euro, więc wypłaciliśmy jakieś tam minimalne pieniądze, żeby mieć gotówkę, resztę płacimy rewolutem, a teraz już gonimy w stronę Mostaru. From the mountains to the canyons, from the river to the sea, I have seen. Pędzi całe 60. I uwaga, jednak doszedł do linii i teraz tnie do wewnętrznej. From the great A, heights to the lowlands, the sky above me, below my feet. I have seen. taki ładny ten dziki zachód w zasadzie. No bo tak, jest to zdecydowanie zachód słońca i w sumie nieco dziki, czyli no dziki zachód. A my powoli zbliżamy się już w kierunku Mostaru, zjeżdżamy tylko z tych gór i tam na równinie będzie już to osławione miasto z tym sławnym mostkiem. Zatem komu w drogę, temu kapcie. High above me, with your wings spread so gracefully, and I have seen. A tutaj szczerze mówiąc w co drugim budynku widać ślady po kulach. Do tej pory. Nieźle, co? No i największy problem w Mostarze, gdzie tu zaparkować? Naprawdę nie ma gdzie. No chyba, że... No jasne, trzeba udawać skuter. No niestety, żeby zobaczyć mostek, musieliśmy zrobić akcję liść dębu. Czyli najpierw poszedłem ja, a chłopaki pilnowali motocykli, a potem się zamieniliśmy. A więc tak, mostek na rzece w Mostarze wygląda tak. Znaczy to jest rzeka, a to rakieta. O, a to jest osławiony mostek. Bardzo tu ładnie i wcale nie kłamie. Serio. To jest jakaś tam ulica w Mostarze, przy której blisko było dotrzeć do mostu, do którego, jak widzicie, dotarłem. Tu jest górka, na której jest elegancki, prawda, krzyż. Pięknie, ale mniejsza z krzyżem. Motory tu stoją na ulicy, na parkingu, bo to za wszystko trzeba bulić. A lokaty niestety jakieś tam noclegi były tu drogie. Więc tyle. No ale tak, zobaczyliśmy co mieliśmy zobaczyć. Niestety w samym Mostarze nie znaleźliśmy kwatery w normalnych pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś tu się odbywały jakieś spotkania religijne i było masa turystów w tym momencie. Zatem co? Spadamy, jedziemy, nocleg mamy w jakiejś miejscowości z 30 km pod Mostarem. No i tyle. Jak tam dojedziemy, to będziemy dojechani. Tymczasem jednak pora popodziwiać piękno bośniackiej architektury. Slow walkers crossing side by side. Every mile of shoreline held in one A tu patrzcie, właśnie mówiłem. Spotkania religijne, kościół i masa pielgrzymów. A my wyjeżdżaliśmy już z Mostaru, ale nagle patrzymy w lusterka, no nie ma nigdzie Łukasza. Coś wprawdzie przepąkiwał o kantorze, więc zatrzymaliśmy się tu, żeby na niego zaczekać. Restaurant Nowak. No i ciekawe, Ekstra. taki Nowak wośniacki, O, tu jedzie jakiś motorzysta, patrzcie na tego. czy może jednak polski? Bo ten tu to na pewno polski. Wszędzie jest skrót. I tak tu sobie właśnie wesoło czekaliśmy i czekaliśmy, a słońce zachodziło i potem już go nie było. I to była wielka szkoda, gdyż droga, która wiodła do naszego hotelu czy tam pensjonatu, szła przez jakieś fajne zakręty wysoko w górę.
prawdopodobnie był tu całkiem ładny widok. Ale któż to wie? Dobra, dość głupot, zrobiło się już całkiem ciemno, no i w końcu dojechaliśmy do naszej wieczornej miejscówy. Niestety, nasz pensjonat też był oblężony przez religijnych fanatyków, w związku z czym, kiedy spróbowaliśmy zagrać nasze ulubione ballady, okazało się, że musimy być cicho, bo już jest pora lulu. I spanko, i rano do kościółka. Zatem to właśnie zrobimy, ale to w kolejnym odcinku. A tymczasem to wszystko. Cześć!